Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej migracji. Wiem, że wielu z was tam czekało, pisało do mnie, kiedy migrujesz, gdzie migrujesz, do jakiego KD. Interesuje wielu graczy ta opcja, że tak powiem. Powiem szczerze, że już w sumie na 90 chyba 9% jest KD wybrane. Niektórzy już mogą wiedzieć, bo niektórzy mi pomagali tam w doborze, czy w wyborze królestwa, więc niektórzy będą wiedzieć, gdzie mniej więcej migruję. Długo się zastanawiałem po prostu nad tym, co będzie najlepsze. Miałem przez pewien okres bardzo takie królestwa na oku, które wiedziałem, że fajnie sobie dają radę w KVK. No i też wiadomo, tam z różnych poleceń też wiedziałem, że dla niektórych są Polacy, że gra im się dobrze, dlatego no bliski byłem, że będę migrował do danego królestwa, tak? Lecz no w ostatnich dniach dużo się pozmieniało i z moich faworytów, jakby tak powiedzieć, się troszeczkę pozmieniały cele, ale pokażę wam w ogóle, jak to wyglądało, bo ja tu ogólnie przygotowałem dla was taką na wzrok statami, jakby te KD, które były w obiegu mojej zainteresowania, jeżeli chodzi o migrację. Zacznijmy co od dołu. 1660 to było tylko z tego względu, że to jest projekt Soleimara, mojego znajomego, którego poznałem w Amsterdamie. Oni mają tam bardzo fajny, ambitny plan prowadzenia przyszłości KD. Teraz się zapisałem 13 października i no musiałem odmówić, bo oni planują mieć 60-70 kont bardzo mocnych, być w konkurencyjnym lidze Ozyrysa, walczyć o wyższe jakby takie jakby tak powiedzieć miano. A, tu jeszcze jednego królestwa nie ma. Widzicie? Zapomniałem 3251, bo o nich też tam z nimi też rozmawiałem. 1660 jest po prostu królestwem, które będzie nastawione na Ligę Ozyrysa, Arkę, KVK, ale w tych niższych seedach, ale już nafidowane bardzo mocnymi kontami, więc tutaj KP będzie wysoko, siła będzie pewnie mniejsza, ale planują po prostu zrobić coś fajnego od zera. Wiadomo, to jest ryzyko, dlatego też z jednej strony no nie chciałem migrować na to KD, podoba mi się ten pomysł, ale po prostu stwierdziłem, kurde, no zaraz migruję kolejne 20 mocniejszych, po KVK zmigruję kolejne 20-30 kont, no i tutaj ta Liga Ozyrysa będzie zagrożona, przypuszczam, żeby grać, a chciałbym zagrać w Lidze Ozyrysa, powalczyć coś, no i no stwierdziłem, okej, dobra, w takim razie lecimy z tematem tak jak mamy i po prostu cisnę moje jakby tak powiedzieć tutaj konto jakby w inne terytorium. Może kiedyś do Soleimara tam się u niego pojawię, zobaczymy, nie będę tam jakby tak powiedzieć naciskał. Fajnie, że coś takiego budują, może się spotkamy na Supreme Strike, z nimi zagram, jest taka też możliwość. 2953, no to jest królestwo tam, gdzie jest Sebik współkrólem razem z Pride'em, też o nich myślałem, lecz to było takie myślenie, że okej, no jest to fajny KD, które się pomalutko tworzy, rozwija i jak osiągną tam pewien pułap, o którym tam z Sebiksem też rozmawialiśmy, no to może kiedyś rzeczywiście będzie sens, tym bardziej, że to królestwo będzie bardziej internacjonal niż polskie, więc tam chyba 30 kont jest polskie, czy tam 35, ale fajnie, że też była taka możliwość migracji do tego królestwa, że też ktoś mnie tam z buta od razu mówił, dawaj do nas graj i przypuszczam, miałbym z tego fan, ale też bym się pewnie przy niektórych rzeczach wkurzał, że na przykład nie byłoby robione, albo po prostu ja jestem przyzwyczajony do tego, żeby już te eventy, wydarzenia robić. Zresztą pamiętajcie, zawsze mówiłem, żeby grać na jakimś fajnym, wysokim poziomie. Zawsze mnie uczyli, jak grałem z Azjatami, żeby każdy event wyciskiwać jak cytryna i żeby zrobić tego jak najwięcej. Dlatego, no wiecie, no ja tutaj pod tym względem stwierdziłem, okej, dobra, jestem tutaj, jest taka opcja, ale no szukamy dalej. 1592 to było chyba pierwsze KD, do którego złożyłem podanie, bo podobało mi się system, jaki tam tworzą i jak grają. Widziałem, jakie mają tam wymagania. Też dużo rozmawiałem z Kitsu, która tam jest jeszcze R4, więc naprawdę podobało mi się tam ten format tego KD. Lecz no nie dostałem się do tego KD, ponieważ mieli 2 miejsca tylko dla dużych spenderów, którzy dużo wydają i stwierdzili, że no na ten moment nie, a oni mają tam wiadomo jakieś ograniczenia limitowe, jeżeli chodzi o swoje KD, pilnują to przez cały czas, więc a wiem, że to KD naprawdę jest mocne w Openfieldzie i naprawdę fajnie wygląda. Jest możliwość, że trafimy na nich w KVK najbliższym.
3274. Jest to królestwo, które dostałem z polecenia. Pisał do mnie jeden z ich rekruter też, ale odpuściłem sobie 3274, ponieważ stwierdziłem, kurde, to jak tak przeanalizowałem, że to młoda tam jest rekruterka i tam jest wszystko, jakby tak powiedzieć, się zaczyna tam jakby tak, to wszystko jest tam chyba tak jakby nowe, nie? Tam nie wiem, czy mają jakieś doświadczenie wysokie w KVK, ale to wszystko takie, wiecie, no to rozwija, nie? Więc stwierdziłem, no może to nie jest opcją, ale może nie teraz. 3473. Kojarzycie KD, bo tam czy jest Akanda, grał tam Bazu. 3473 jest bardzo fajnym KD na papierze, ale dużo osób mi o nich pisało, że no administracją jest różnie, więc też bardzo się zastanawiam w ogóle, czy ma sens ta migracja. Mało tego, 3473 przez ostatnie 2 tygodnie pisało do mnie chyba 3 albo 4 razy o migrację, więc stwierdziłem, dobra, spróbuję, złożę podanie, pogadamy, lecz po rozmowach i po tym jak złożyłem podanie, długo było nic, ale inne królestwa były przez cały czas aktywne, więc stwierdziłem, dobra, inne królestwa mnie chcą, są aktywne, rozmawiają, a tutaj no tylko dostałem odpowiedź, że myślą. No to wiecie, no 2 tygodnie ktoś cię męczy o złożenie podania i to są byli R4, chcą, żebym przeszedł, a potem mówią, że myślą, więc stwierdziłem, dobra, nie ma sensu tego kontynuować. 15-25 KD Huni bardzo, że tak powiem, odmieniło mi się zdanie na temat tego KD po KVK, które z nimi miałem. Wiem, że tam 3-4 KVK miałem na nich strasznie alergię, ponieważ kombinowali na KVK z tymi zmianami sojuszów i tak dalej, kombinowali jak zdobyć tą gwiazdę, nie patrząc na to kto z kim. I my wtedy naprawdę, jak byliśmy 15 czy 34, myśleliśmy, że fajnie pogramy, powalczymy i będziemy z nimi nawet, albo jakoś to rozdzielimy tak, żeby było to normalnie. No ale po KVK, kiedy byłem na 3080 i byli z nami w kampie, naprawdę fajnie się z nimi grało i dalej uważam, że tam to KVK było na wygranie, gdyby nie Ziemia, która nas odpuściła po 5 godzinach gry. Bardzo fajne KD, tylko bardziej azjatyckie i ja już nie mam takiej pracy jak paręnaście lat temu, kiedy grałem z Azjatami, że mogłem sobie właśnie po południu popykać z Azjatami eventy, arki i tak dalej, więc no niestety ten temat u mnie poległ. 1981 i tu się zatrzymamy, ponieważ to jest królestwo, na które migruję. 1981, nie tylko ja, ale także inni gracze z 3080. Nie będę tu dawał ników, pewnie się domyślicie. Parę osób dostało akcepta, więc też migruję. 1981 jest to królestwo, które na papierze bardzo dobrze wygląda, bardzo będą mieli dobrą migrację, dużo ludzi do nich też tam się z takich większych spenderów przenosi. Z tego co wiem, tam chyba z królestwa 2217, 3535, nie wiem czy pracują nad GT kontami. Ale jeżeli pracują, no to super. Wiem, że mają tam ruch na dziale rekrutacji, więc bardzo się cieszę, że do nich migruję, że mogę się dostać do 1981. No i też pograć z chłopakami z starego 3080. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. 1981 bardzo fajnie wygląda. Ciekawi mnie pierwsze arki Ligi Ozyrysa, z nimi eventy, wydarzenia, jakiekolwiek wspólne granie, interakcja też poprzez Discorda. Naprawdę bardzo się cieszę. Zresztą jest tutaj kolega po fachu Big Kane z content kreatorów. Tam chyba jeszcze jest jeden, ale jego tam nie znam. Apache z nami. Apache też będzie jako 4, więc w sumie 4 content kreatorów na jednym KD. Więc naprawdę bardzo fajnie. No i to jest królestwo, które no tutaj jakby tak powiedzieć zostaje na papierze ze mną i w kolejny KVK, ale do tego zaraz wrócimy, bo podsumuję jeszcze resztę królestw, o którymi też rozmawiałem. 2563. Jest to królestwo, to było chyba drugie moje królestwo, o którym bardzo myślałem po 1592, do którego mam migrować, ale niestety tam się nie dostałem. Nawet jak tam rozmawiałem z niektórymi graczami, no złożyłem podanie, myślałem, że jest szansa, że się dostać, ale mieli mało miejsc. Zresztą też dostaliśmy informację, że oni tylko 2 konta mogą przyjąć z 2563.
ale nie podobało mi się tam jedno podejście dotyczące KVK i też tak stwierdziłem, dobra, z jednej strony okej, olać to, no nie dostałem się, bardzo fajne KD, dużo mi o nim opowiadał mój znajomy Dizzy, Deki, który grał ze mną w 3090, on wtedy zaczynał bycie R4, jakby tak powiedzieć, mieliśmy go tam pod skrzydłami wtedy, bo my jako rada też wybieraliśmy sobie różnych R4, z którymi mogli współpracować, z Dekim się bardzo dobrze współpracowało. No i też się zobaczyliśmy w końcu na żywo w Amsterdamie, więc też było naprawdę fajnie. Życzę temu królestwowi jak najlepiej. Fajną mieli ostatnio Supreme Strife i no co, mogę tylko pożyczyć, żeby dalej cisnęli i lecieli z tematem, bo naprawdę fajne to jest królestwo. Szkoda, że się nie udało, no trudno, nie zawsze się wszędzie dostaniesz. 2217 było to królestwo, które kiedyś mnie odrzuciło. I bardzo długo wtedy myśleli nad tym, żeby mnie przyjąć. Potem było tak, że jak pamiętam, jak pierwszy raz do nich zakładałem paręnaście miesięcy temu, to było, że nie, potem, że może jednak, ale ostatecznie odrzucili mnie. I porozmawiać z chłopakami w Amsterdamie i potem co się podziało teraz na 3080 stwierdziłem, dobra, wezmę, złożę podanie do 2217 i zobaczymy jak to będzie, nie? Zobaczymy jak to będzie i czy będzie ok. No ogólnie jak tam rozmawialiśmy, wyglądało naprawdę wszystko spoko. Lecz zaczęły mi dochodzić różne informacje, zresztą bardziej po KVK, na którym mieliście okazję być u mnie na live'ie. No, że tam się coś zaczyna źle dziać. Też mało tam się udzielali po złożeniu ticketu. Głównie tylko na temat tam ich KVK rozmawialiśmy, ale już nie rozmawialiśmy o migracji. Więc no stwierdziłem, że dobra, no jednak odpuścimy ten temat i pójdziemy dalej. 1473, bardzo dobre królestwo, mieliście okazję zobaczyć na live, bo pilotowałem tam te konta, naprawdę fajne królestwo, przyjemnie się grało, fajnie naprawdę wszystko to wyglądało. Ogólnie dział administracyjny 1473 bardzo spoko, naprawdę bardzo spoko, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Szkoda, że do 1473 ostatecznie nie migrowałem, była taka opcja, że tam zmigruję ja i też inne osoby i to było chyba królestwo, które najbliżej było w tym momencie do migracji dla mnie. Bo taka jest prawda, no bo byłem bardzo bliski, że się już nastawiałem na 1473 parę dni temu, w ciągu 2-3 dni się wszystko zmieniło i naprawdę no życzę też temu królestwowi bardzo dobrych KVK, fajnie grali teraz, mam nadzieję, że tam to, że mieli mi tam DKP w porównaniu do 3251 i do 3535 to jest tylko przypadek i po prostu no po paru godzinach gry Kingsland po prostu nie mogli tego pokazać, na ile byli przygotowani, ale naprawdę no to była chyba taka top 3 królestw, które byłem najbliżej, żeby zmigrować, nie? Można powiedzieć ofen, bo 1592 i 2563 to były takie wybory pierwsze, a potem zaczęło to iść, nie? No i potem właśnie pojawiło się 1473, 2217, pojawiło się właśnie 1981, ale także się pojawiły właśnie królestwa te, które mamy jeszcze wyżej wymienione, 2728. Jest to królestwo, które w tym momencie jest w trakcie dobierania i podczas naszego Pass 7 na live dostałem informację od króla z 2728, kiedy do nich złożyłem wcześniej podanie, gdzieś tam rano czy dnia poprzedniego wieczorem. Napisał mi Black Mamba, słuchaj, wszystko ok, jeżeli chodzi o konto i tak dalej, ale musiałbyś podjąć decyzję w przeciągu paru godzin do resetu. Była chyba 22:50 i ja powiedziałem, o kurde, 3 godziny czy 4. Tutaj jeszcze ja się biję na pasie, filuję tymi farmami. O kurde, nie? Jak to ogarnąć, nie? Jak to ogarnąć czasowo, pieniążkowo i tak dalej, no ciężko, nie? Tak pomyślałem, kurde, no ciężko to ogarnąć, nie? Ale kurde, no trochę żałuję, nie? Bo 2728 wiem, że jest dobrym KD, bo grałem z nimi w kampie jednym, kiedy byłem w 3010, byłem w Radzie i w sumie tylko ja, prawda jest taka, że chyba tylko ja dobrze z nimi żyłem, no i chyba Deki, bo reszta z naszej rady, jak był Dizzy, Teni i tak dalej, oni z nich się śmiali się z Mamby, a ja uważam, że są naprawdę bardzo spoko, bardzo poukładane KD już wtedy było, oni się bardzo rozwinęli przez to ostatnie 2,5 roku.
Naprawdę 2.7, 2.8 się bardzo dobrze rozwinęło, nie? Widać po ich KVK też, nie? W jaką stronę chcieli, nie? A nie wiem, czy Mamba ma dalej chyba konto Oslo, chyba powinien mieć, bo Mamba chyba to konto Oslo przejmował. Ale naprawdę, no fajne KD. No ale tu było za mało czasu na ogarnięcie decyzji, nie? 3-2-5-1 było to królestwo, które składałem razem do nich podanie razem z 1981 i 1606. Podobało mi się jak grali KVK, bo byli w nami w kampie, tam gdzie pilotowałem 1473. I stwierdziłem, kurde, Lannister, że House of Lannister, Bile GT też o nich dobrze mówił. Mówię, dobra, złożymy podanie, jak się odezwą w miarę szybko, to będziemy działać, zobaczymy, które królestwo się odezwie, żebyśmy działali z migracją. No i powiem wam, że odezwali się dość późno. Nie przedyskutowali chyba, chociaż tam twierdzili, że dalej, że dyskutowali nad podaniem, ale nie dostałem żadnych konkretów, nie? 1987 było bardzo konkretne w rekrutacji. Mówię open, nie? Byli bardzo konkretni. 1875. Ja ich tutaj i 1365. Ja ich tylko tu wrzuciłem z tego względu, że oni do mnie pisali podczas KVK, żeby do nich migrował. Zresztą nie tylko do mnie, lecz też do innych graczy, nie? Więc, ale to wiecie, to były dwa bardzo wysokie, duże imperia, więc naprawdę no. Wiecie o co chodzi, nie? Dwa duże imperia i mówię, kurde, no nie, no 1875 nie ma dobrej renomy, 1365 nie zawsze mi pasowało, jak oni grają i tak mówię, dobra, nie, odpuszczę sobie TKD, nie? No ale pojawiło się 1606, nie? Jak widziałem, jak oni grają w balach, mówię, kurde, 1606, ale oni cisną, nie? Fajnie było złożyć tam podanie. Raz już byłem blisko złożenia podania jeszcze przed migracją na 3080 tam. No ale temat odpuściłem, bo wtedy chyba no, nie dałbym sobie tam rady, moim zdaniem. A 1606, no złożyłem podanie, rozmawiałem nawet tam z rekruterem, tylko oni mają tam problem związany z... bo oni są już Golden Imperium, więc nie mają problem prawdopodobnie z siłą i będą mieli bardzo mało miejsc, bardzo mało kont, a wiemy, że GT się rozpada, wiemy, że 2377 się nie dzieje dobrze, więc przypuszczam, że w pierwszej kolejności jak dostaną takie konta tam do siebie na 1606 i tam przyjmą je, no to po prostu wezmą ich i koniec. Wiem, że tam jest bardzo fajna atmosfera, wiem, że jest naprawdę fajnie, paru ludzi w Amsterdamie poznałem, bo byli. Rozmawiałem z R4 Leną na temat właśnie tej. Powiedziała mi szczerze, że słuchaj, nie wiemy ile będziemy mieli tych ticketów, nie wiemy czy damy radę. Nawet chłopaki z 1534, którzy tam grają, a grali ze mną KVK na 1534 stawili się za mną i mówili, że żebym tak dawać, żeby zmigrować. No ale wiem, że mają tam, będą mieli pewnie ciężko z migracją i ogólnie przyjęciem królestw. Znaczy, przyjęciem kont, przepraszam. A jak im schodzą podania z GT i z 2377, bo nie wiadomo co tam się będzie działo, no to kurde, no wiecie, no nie przebijecie się, nie? Tym bardziej, że będą mieli ograniczone ze względu na Golden Imperium migrację. Więc ostatecznie mój wybór padł na 1981 i myślałem, że w tym roku KVK już nie zagram. Ale zobaczycie live'y z KVK w tym roku, bo będą one w listopadzie i w grudniu. Jeszcze nie wiem kiedy dokładnie, ale będą. Na pewno będzie to przed świętami. Ostatnie Kingla będzie na pewno jakieś początkiem grudnia. Bo chcemy się zapisać jak najszybciej 28 października. No, surowce i tak dalej, no to tam już działamy w tym temacie. Speed-upy, no to wiadomo, że tu będziemy musieli trochę użyć tam swoich, no i potem nadrabiać to, co będziemy mieli w tym królestwie, jak tylko zmigruję. Ja do nich będę migrował pewnie gdzieś pod koniec października, czy na pewno przed zapisem, no bo czekam na monetę dostaniemy, a ta moneta da mi autarchę, więc na Ragnara będę miał Huntera, no i będę mógł wykuć Golden broń za niedługo pod łuki, które robię ostatnio filmik, jak kujemy gear. No i co? No i tak będziemy cisnąć, nie? No i taki jest plan. Farmy moje wcześniej już tam pójdą do Królestwa 1981. No i co? Pozostaje mi chyba tylko życzyć powodzenia sam sobie, żeby tam to wypaliło. Mam nadzieję, że to będzie KVK bardzo fajne. Już wiem, że parę mocnych KD się zapisuje wtedy. No i jest szansa na to, że zagramy Synów Troi.
Pytałem właśnie o to, czy mają w planach tam zagranie tego i ogarnięcie. Jest taka opcja, że będą chcieli na to się zapisać, więc jeżeli się tak pojawi, no to może będziemy grali nowe KVK, nowy format tu u mnie w KD, na nowym KD, no i będziemy oczywiście to mogli przeanalizować sobie od razu, robić filmiki z tego i naprawdę sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, fajnie wyszło, mam nadzieję, że będzie dobrze, że to nie będzie kolejny KD, który po 2-3 KVK powie, słuchajcie, rozpadamy się, tylko po prostu będzie dobrze, nie, i zostanę w tym królestwie dłużej. No i co, trzymajcie się, do zobaczyska, ekipo, hejo.